zablokował mi ten przelew i zadzwonił po 5 minutach z 10-minutowym wywiadem, czy czasami ktoś mnie do tego przelewu nie zmusza. Praktycznie nie możemy niczemu ufać, bo nawet twoje dane, które ty autoryzujesz, mogą być autoryzowane bez twojej zgody. Jesteśmy nauczeni, jak jest jakaś płatność, to jakaś lampka się zapala, ale weźmy pod uwagę, że to będą coraz to bardziej zaawansowane ataki. Tak Łukasz na Teamsach mi wyśle wiadomość, hej, tutaj link do opłacenia roll-upu, weź zapłać, to powinienem... Zapłacić. Cześć, tu Integrity TV Łukasz Kopeć i Łukasz Pietrzak z Integrity Partners. Rozpoczynamy tym samym drugi sezon niebezpiecznych rozmów. A jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to koniecznie subskrybujcie nasz kanał na YouTube. Jesteśmy także na Spotify i Apple Podcasts. A dziś u nas. Czy można ufać wszystkim w sieci? Czym jest Zero Trust? Czy trzeba weryfikować tożsamość pracownika? A dziś naszym gościem jest Lech Skibiński, Regional Partner Manager z firmy Zscaler. Cześć. Cześć Lechu. Cześć. Powiedz nam proszę 2 słowa o sobie, czym się zajmujesz. Na co dzień zajmuję się współpracą z partnerami w Europie Środkowo-Wschodniej. Mam przyjemność współpracować m.in. z Integrity Partners oraz układać wszelkie strategie go-to-market na rynkach 27 krajów praktycznie. Dobrze. I firma Zscaler, bo może niektórzy nie słyszeli konkretnie o tej firmie. Czy możesz 2 słowa powiedzieć? Ciężko to będzie opisać w 2 słowach, ale postaram się. Jesteśmy jednym z największych vendorów cyber security, jeżeli chodzi o zabezpieczenie sieci. Jesteśmy jednym z największych vendorów również, jeżeli chodzi o revenue w tym obszarze, bo przekroczyliśmy w tym roku 3 miliardy dolarów oraz możemy się pochwalić tym, że powstaliśmy od początku jako rozwiązanie dedykowane zabezpieczeniu chmurowym, także nie jesteśmy jakimś rodzajem spin-offu czy tego rodzaju firmą. W tym momencie mamy przyjemność rozwijać się bardzo prężnie na rynkach Europy właśnie Środkowo-Wschodniej. Nie ukrywam tutaj ukłon do naszych partnerów, również dzięki kanałowi partnerskiemu. Super, w takim razie widzę, że będziemy mieli dzisiaj o czym rozmawiać szczegółowo. A co przed nami? Przed nami mała niespodzianka, bo Lech, nie wiem czy wiesz, Lech obejrzał wszystkie nasze odcinki, ale dzisiaj troszkę cię zaskoczymy, bo na początku każdego odcinka była taka bezpieczna rozgrzewka. Tak. A teraz będzie, uwaga, Teleturniej. niebezpieczne pytanie. Jedno. Wprosiłem się na teleturniej. No. Nie ma żadnych kół ratunkowych, jest tylko jedna dobra odpowiedź, a wyniki podamy na koniec tego odcinka, więc zachęcamy Was bardzo serdecznie do śledzenia całego odcinka, tam podamy szczegóły, a Wy możecie oczywiście już teraz zgadywać. Lechu, więc w takim razie pytanie do Ciebie. Która instytucja publiczna jako pierwsza oficjalnie zaleciła wdrożenie Zero Trust? A. NATO, B. NSA, C. NIST, D. Unia Europejska. D. Unia Europejska. Dobrze, dziękujemy serdecznie. Coś mi grozi? Jeszcze nie. Zobaczymy, jaka była prawidłowa odpowiedź. O tym dowiemy się pod koniec odcinka. Chcielibyśmy zacząć tę rozmowę od pytania o zaufanie. Ja tutaj pozwolicie, że przytoczę taką historię z życia, bo dosłownie wczoraj dostałem od kumpla wiadomość na Messengerze. Kumpel wybierał się na romantyczną kolację urodzinową ze swoją dziewczyną i napisał do mnie, że prosi o pomoc, prosi mnie o wsparcie, mają wspólne konto i chce zrobić jej niespodziankę, chce kupić jej kolczyki, więc prośba, czy mógłbyś za nie zapłacić, a później się rozliczymy w gotówce. Na pierwszy rzut oka prawilne jakby zapytanie w jego stylu, nic nie wskazuje na to, że to jest jakieś oszustwo. Oczywiście okazało się inaczej. Oczywiście nic nie przelałem, nic nie zapłaciłem, chociaż był jeden niestety przypadek, gdzie ofiara tak 3,5 tysiąca niestety przelała. No i tutaj jest pytanie o to,
Zaufanie. Czy już jesteśmy na takim etapie technologicznym, na takim etapie świadomości społecznej, że powinniśmy nie ufać, nie wiem, żonie, matce, dzieciom, przyjaciołom, że to już jest na takim levelu, na takim poziomie te cyberzagrożenia, że domyślnie powinniśmy już nikomu nie ufać, w sieci szczególnie? Poruszyłeś bardzo ciężki temat, bo my pracując powiedzmy w branży jesteśmy szczególnie wyedukowani, a wciąż gdzieś tam może nie nabieramy, bo mówiłeś, że wybroniłeś się, także zauważyłeś, że coś jest nie tak, ale wciąż czasami są sytuacje, w których zastanawiamy się, czy to jest prawdziwe, czy nie. Ja uważam, że powinniśmy ufać wszystkim. Na zasadzie kontaktów międzyludzkich, ale nie możemy ufać temu, co dostajemy w świecie, powiedzmy, cyfrowym, tak? Nie szedłbym tutaj w takie stwierdzenie, że teraz mamy się bać czegokolwiek, jakiejkolwiek komunikacji. Uważam jednocześnie, że to jest nieuchronne, że będziemy atakowani. I pytałeś się o to, czy technologia już poszła w takim kierunku, że powinniśmy się tego obawiać? Tak. Jednak technologia też poszła w takim kierunku, że mamy narzędzia, aby się przed tym bronić. Zarówno jeżeli chodzi o użytkowników takich z życia codziennego, chociażby ty czy ja, bo ja też byłem ofiarą takich, powiedzmy, prób ataków całkiem niedawno. To był identyczny scenariusz. Też kolczyki? Nie, w tym wypadku po prostu była prośba o przelanie też blika i gdyby nie moja żona, która stwierdziła, że coś jest dziwnego w tym, to powiem wam, że ja bym to zrobił. Jeszcze raz jestem w branży, tak? Ponieważ akurat byłem zajęty, nie wiem, koszeniem trawy i zostałem wyrwany z kontekstu. Stwierdziłem, że chcę pomóc. Super. Jeżeli chodzi o świadomość społeczną, myślę, że kampanie, które teraz wychodzą z ramienia między innymi naszego rządu, są bardzo potrzebne zarówno dla nas, ludzi świadomych, jak i dla ludzi mniej świadomych, czy też starszych i tak dalej. Jest to nie do wykrycia czasami gołym okiem dla osoby niedoświadczonej, czy ktoś nas atakuje, czy nie. Czyli taka wrodzona nieufność wobec każdego w sieci to jest trochę pobadanie w paranoję? Można tak to określić? Nie popadałbym w tą paranoję, żeby siebie nie obciążać, wiesz? Okay. Bo wydaje mi się, że tych scenariuszy, ta socjotechnika idzie w takim kierunku, to podejście psychologiczne. Pewnie zahaczymy jeszcze o AI, który atakującym pomaga stworzyć coś skrojonego pod nas jako daną personę. Stwarza takie scenariusze, które mogą być bardzo realne. Zresztą mieliśmy chwilę rozmowy przed wystąpieniem o tym, że nawet w przypadku tego ataku ktoś próbował uwiarygodnić się zdjęciem twojego kolegi z kotem. No właśnie. No i teraz widzisz, ty go znasz dobrze, mimo to, że to było wygenerowane, to gdzieś tam lampka ci się zapaliła, nie? No właśnie, to jest z jednej strony przerażające, a z drugiej strony daje do myślenia i to jest dla nas właśnie taka kolejna nauczka, no bo ja jak się dowiedziałem właśnie, że to jest oszustwo, że to jest scam, no to byłem w ciężkim szoku, że cyberprzestępcy mogą aż tak zajść daleko, wykorzystując nie tylko treść napisaną, ale także wygenerować zdjęcie, film, dzięki temu uwiarygodnić swoją komunikację, tak? To jest po prostu niebezpieczne. I zrobić to pod ciebie. Tak. Poruszyłeś wątek związany z AI. Jak twoim zdaniem to AI namieszało w cyberbezpieczeństwie? Moim zdaniem bardzo namieszało, zwłaszcza jeżeli chodzi o ataki skierowane w powiedzmy osoby, które nie są z tą branżą związane, ponieważ generowanie obrazów, generowanie dźwięku, generowanie głosów waszych znajomych, szefów i tak dalej spowodowało, że jest bardzo łatwo się nabrać na takie rzeczy. Pomijam już fakt trochę bardziej wysublimowanych ataków, w których AI pomaga wręcz stworzyć jakiś malware bez konieczności produkowania pliku i tak dalej. Ale to jest trochę miecz obusieczny, bo jednocześnie te możliwości wykorzystania silników sztucznej inteligencji pomagają nam lepiej te ataki odpierać. Więc jesteśmy w stanie lepiej wykrywać anomalie, szybciej wykrywać te anomalie, przy odpowiednim przystosowaniu do tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o ten cały ekosystem ataków. Mamy pewne narzędzia, żeby się przed tym wybraniać. Jednak podzieliłbym to znowu na trochę dwie grupy, że w tej grupie takich użytkowników codziennych musimy się bardziej edukować i co chwilę powtarzać sobie, że nie każdy link musi być zaufany. Jeżeli chodzi o instytucje już, czy to komercyjne, czy niekomercyjne, po prostu tutaj wchodzą w grę narzędzia,
które to AI trochę odczarowują na tą dobrą stronę i no, jestem w stanie pomóc. To ja mam jeszcze takie pytanie z ciekawości, no bo powiedziałeś, że za każdym razem musimy weryfikować link, wszyscy nam o tym przypominają. Nie ukrywam, jest to czasem irytujące, gdzie za każdym razem wyskakuje chociażby w bankowości, na przykład 50 różnych komunikatów, sprawdź, weryfikuj i tak dalej. Ja to doceniam, że coś takiego się pojawia, ale przy 30 razie jak wyskakuje, no to już można się faktycznie poirytować. Natomiast czy według Ciebie powstanie kiedyś jakieś narzędzie lub jakaś baza, jakaś podstrona, na której będą tylko i wyłącznie wiarygodne linki? No wiadomo, że teraz to jest jakby strona banku, ale wiemy, że hakerzy czy adwersarze, jak to ktoś powiedział, ktoś w naszym odcinku, potrafią chociażby zmienić czcionkę, tak? W adresie, że nie widać M, czy tak dalej. RN robi M. Dokładnie. Czy według Ciebie powstanie bardziej narzędzie, czy bardziej strona, która będzie powodowała to, że będziemy to weryfikować? Czy to byłoby już takie, że Jasne. glade? Nie chciałbym być wyrocznią, ale moim zdaniem nie. Bo przez lata opieraliśmy się na różnych właśnie bazach danych, jeżeli chodzi o różnego rodzaju zagrożenia i to się w tym momencie lekko nie sprawdza, ponieważ one, takie zero days powstają codziennie, tak? Więc chyba odchodzimy od tego modelu opierania się na jakiejś bazie i ufania temu w 100%, więc raczej bym to określił jako odpowiedzi bardzo dynamiczne na to, co się dzieje. Plus też wspomniałeś o tym, czy możemy czemuś zaufać. Cała formuła dzisiejszego świata polega na tym, że my praktycznie nie możemy niczemu ufać, bo nawet twoje dane, które ty autoryzujesz, mogą być autoryzowane bez twojej zgody. Wspomniałeś o banku. Tak. Ja aktualnie zacząłem korzystać właśnie z jednego z polskich banków, który z racji tego, że powstała u nich w systemie pewna anomalia, czyli zrobiłem pierwszy większy przelew do innego odbiorcy, zablokował mi ten przelew i zadzwonił po 5 minutach z 10-minutowym wywiadem, czy czasami ktoś mnie do tego przelewu nie zmusza. Czyli teraz widzisz, że nawet ty autoryzując siebie, nie musisz być tą osobą zaufaną z punktu widzenia faktu, czy ty rzeczywiście chcesz to zrobić. I teraz, czy my możemy temu ufać? No, niekoniecznie. Ale padło tam pytanie wręcz, czy ktoś mnie do tego przymusza. Tak, i dobrze, że o tym powiedziałeś. Miałem podobną sytuację, gdzie faktycznie to była anomalia i ze mną akurat konsultant przeprowadził przez naprawdę 17-18 minut nie tylko wywiad, ale także i informacje odnośnie tego, że no, pamięta pan o tym, żeby nie klikać w linki, albo jak dostanie pan link, czy pamięta pan, co należy zrobić? Ja mówię, no trzeba uważać, żeby nie kliknąć. Dobrze, poprawna odpowiedź. Co by było, gdybym źle odpowiedział? I ile razy jeszcze taka rozmowa w najbliższym czasie się pojawi, no, że realizacja jednego przelewu to będzie trwała godziny. No tak, ale z drugiej strony takie rozmowy bank, właśnie jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo, jeśli chodzi o klikanie w link i tak dalej, no to moim zdaniem jest potrzebne i co jakiś czas mogą dzwonić, żeby przypominać takie podstawowe rzeczy związane z cyberbezpieczeństwem. Tylko pytanie, jak często? Żeby też no nie tak, poszło żeby to nie było upierdliwość. Ja też się na początku sfrustrowałem, ale później stwierdziłem, że to ma bardzo praktyczny walor też edukacyjny, bo nie wiem jak było u ciebie, ale u mnie na końcu przyszedł też mail z takim, jakby to powiedzieć, z takim poradnikiem, co zrobić w takich sytuacjach i nie ukrywam, że jest to na początku frustrujące, ale lepiej się trochę pofrustrować niż przelać komuś, no chociażby ty mówiłeś o 3,5 tysiąca złotych, ale to są, wiecie, w skali, nie wiem, jakiegoś wielkiego ataku to są potężne pieniądze. Zresztą ostatnio mieliśmy taki przykład związany z bankomatami, który teraz jest rozwiązywany i co prawda trochę inny case, ale jasne. Suma wyszła duża. Tematem naszego odcinka jest Zero Trust. Mówiliśmy o zaufaniu. Tutaj teraz będziemy mówić o zerowym zaufaniu. Tak, czym w kontekście tych cyberataków, w kontekście tego zaufania w cyberprzestrzeni jest Zero Trust? Jakbyś mógł wytłumaczyć naszym widzom, słuchaczom, co to w ogóle jest? Czy to jest rozwiązanie, podejście, polityka, filozofia? Nazwa Zero Trust powstała, z tego co pamiętam, w 2019 roku została utworzona przez Gartnera. Wspominałeś o polityce, podejściu, metodologii. Powiedziałbym, że jest to po części trochę z wszystkiego z tych punktów, ponieważ na pewno nie jest to gotowe rozwiązanie. Jest to pewne podejście, które mówi o tym, że nie ufamy nikomu,
że bardzo dynamicznie i praktycznie ciągle weryfikujemy waszą tożsamość przy dawaniu wam dostępów do określonych zasobów. I przede wszystkim podchodzimy do tego dość granularnie przez segmentację, mikrosegmentację i tak dalej, czyli nie dajemy wam dostępu do całego środowiska firmowego, całej bazy danych, tylko do określonych zasobów, przez co też jesteśmy w stanie szybciej wykryć pewne anomalie. Na przykład wy jako osoby z działu marketingu powinniście mieć, pewnie zakładam, główny dostęp ograniczony do zasobów marketingowych. Jeżeli nagle requestujecie o dostęp do jakichś innych danych poufnych, administracyjnych, to już jest coś dziwnego. Więc polega to w skrócie na tym, że jest bardzo, bardzo ograniczony dostęp do wąskich zasobów i ciągle weryfikujemy waszą tożsamość. Piękno tego rozwiązania polega na tym, że podejście Zero Trust zwykle wywodzi się z rozwiązań chmurowych, czyli powinno dać wam pewną elastyczność, jeżeli chodzi o to, skąd się łączycie z zasobami, o to, przez co się łączycie, czy to są urządzenia służbowe, czy też wasze prywatne. Ale rozumiem, że jest jakaś lista gotowych rozwiązań, produktów, usług, które odpowiadają na tą politykę Zero Trust. To nie jest tak, że nagle prezes firmy albo dyrektor cyberbezpieczeństwa w jakiejś firmie powie, dobra, no to teraz chcemy, żeby było bezpiecznie u nas w firmie, no to wprowadzamy politykę Zero Trust, tu jest regulamin Zero Trust, każdy ma się do tego stosować. Tylko to bardziej, jeśli chodzi o, wdrażamy politykę Zero Trust, no to musimy wdrożyć to i to, takie rozwiązania w naszej organizacji. Tu przechodzimy już do tej części bardziej rozwiązaniowej. Z racji tego, że dzisiaj poruszamy ten temat SASI, ja powiedziałbym, że jeżeli chodzi o ten ostatni element, o którym wspomniałeś, pomijając politykę i podejście, ten element rozwiązań, to tutaj oczywiście nie jedyne, ale najbardziej zaawansowane i praktyczny zestaw rozwiązań znajduje się w tym pojęciu już SASI. W pojęcie SASI wchodzą takie rozwiązania jak Zero Trust Network Access, czyli to, co mówiłem wam, ograniczenie dostępu waszego do odpowiednich zasobów, ciągła weryfikacja i tak dalej. Ale przepraszam, że ci przerwę, o SASI powiemy sobie w kolejnym odcinku. Nie ma sprawy, to oglądajcie nas w następnym odcinku, tam będzie więcej o rozwiązaniu SASI. Natomiast tutaj możemy wrócić sobie do Zero Trust. I jak to wygląda w praktyce? Proces wdrożenia. Dokładnie. Proces wdrożenia polityk Zero Trust to są dwie ścieżki. Po pierwsze, to jest zmiana kultury organizacyjnej i tutaj wiąże się to z edukacją naszych pracowników, ze zmianą podejścia, ze zdefiniowaniem waszych priorytetów zarówno technicznych, jak i biznesowych, ale też ta zmiana rozwiązaniowa, o której, jak wspomniałeś, będziemy rozmawiać później, czyli wdrożenie odpowiednich narzędzi. Tutaj nie mówimy tylko i wyłącznie o podejściu takim, że to my jako ludzie, jako pracownicy powinniśmy się stosować do tego podejścia Zero Trust, ale to Zero Trust jest w pewnym sensie wymuszone przez narzędzia, na których pracujemy, w stylu Identity Management, Multi-Factor Authentication i tak dalej. Czyli musimy połączyć te dwa światy ze sobą, żeby to odpowiednio zadziałało. Czyli jak moglibyśmy tutaj wyodrębnić takie elementy składające się na Zero Trust, to jest edukacja i to jest jako pierwsza część, tak? Czyli rozpoczynamy jakiś proces. Tak. Druga rzecz to są narzędzia. Narzędzia jakie? Czyli mamy MFA? MFA, Identity Management i później już powiedziałbym, że wchodzimy w ten temat właśnie SASI, którego na ten moment nie będę rozwijał na części. Nie zdradzamy. Dokładnie. Tak, głównie tak. I trzeci element to jest wykorzystanie tego, jest to jakoś monitorowane, w jaki sposób? Tak, jesteśmy w stanie to monitorować centralnie, ze względu na to, że to są głównie rozwiązania cloudowe. Działa to, znaczy tutaj bym trochę rozbił na części ten Identity Management, bo to jest oddzielna kwestia, Multi-Factor Authentication też, później wchodzi to SASI, jednak jesteśmy to w stanie kontrolować centralnie, czyli trochę zmieniamy model z tego rozproszenia, powiedzmy na przykładowe. Podam teraz wycinek tego wszystkiego, chociażby VPN-y, które są gdzieś lokalnie
zarządzane na coś, co jesteście w stanie kontrolować z jednego, jak my to nazywamy, switchboardu, przez który przechodzi cały ruch w waszej organizacji. Na początku zacząłem od tej historii z tym próbą wyłudzenia pieniędzy i tam nawiązaliśmy do tego, czy można ufać właśnie, nie wiem, żonie, mężowi, dzieciom i tak dalej. No to teraz od strony biznesowej tak rozumiem, że też trzeba brać poprawkę na współpracowników w firmie, że oni też mogą nam wysłać wiadomości, które też mogą być próbą wyłudzenia, no w tym wypadku danych, ale też pieniędzy, czy na przykład jak Łukasz na Teamsach mi wyśle wiadomość, hej, tutaj link do opłacenia roll-upu, weź zapłać, to powinienem... Zapłacić. Tak. Zawsze. Jeśli Łukasz pyta, to zawsze tak. Natomiast normalnie to nie. Zweryfikować. Tak, czyli też jakby tutaj ta zasada Zero Trust w takim codziennym życiu też to wdrażamy w firmie i też bierzemy poprawkę na to, że współpracownicy, z którymi mamy na co dzień kontakt, no to w świecie cyfrowym, na Teamsach czy mailowo, no to też mogą jakieś nieprawdziwe rzeczy nam wysyłać. To jest złożone pytanie, wiesz? Bo nie chciałbym nikogo wystraszyć. Okay. Wydaje mi się, że nie musimy popadać w paranoję. No właśnie. I wspomnieliśmy o narzędziach, które mogą nas przed tym uchronić, ale też musimy pamiętać, że ten proces wdrażania Zero Trust to jest właśnie proces, to trwa. To nie jest tak, że my przyjdziemy, zrobimy audyt, wdrożymy coś w 2 tygodnie, bo jesteśmy tylko ludźmi, tak? I oczywiście musimy pamiętać o pewnych złośliwych linkach i tak dalej. Ty wspomniałeś o płatności. No płatność generalnie już dzisiaj widzę po ludziach, że jesteśmy nauczeni, jak jest jakaś płatność, to jakaś lampka się zapala, ale weźmy pod uwagę, że to będą coraz to bardziej zaawansowane ataki i weźmy też pod uwagę, że wiele nie tylko startupów, ale już dużych firm, które wprowadzają takie gamification w firmach, bardzo rośnie. Okay. A związane jest to z tą edukacją na bieżąco, przed czym mogą was uchronić. Także ja bym to podsumował tak, że traktujmy to jako proces, nie bójmy się na razie, narzędzia nas są w stanie uchronić, uważajmy na to, co otwieramy, i nie traktujmy tego jako atak na naszych pracowników, że my im w ogóle nie ufamy, ale raczej jako atak na okoliczności, czyli co się dzieje w danej okoliczności, jak jesteś w stanie zareagować na to, więc chyba byłbym spokojny, bo jesteśmy tylko ludźmi, popełniamy błędy. Okay. Ile czasu może trwać taki proces wdrożenia podstawowy? Bo rozumiem, że to jest proces ciągły, że tam edukujemy, powtarzamy, szkolimy, przypominamy, ale sam proces wdrożenia w organizacji średniej. Jeżeli chodzi o kwestię edukacji, tutaj chyba nie chciałbym odpowiadać, jeżeli chodzi o jakiś termin, czas, bo to zależy. Odpowiem trochę jak moi koledzy prawnicy. Jeżeli chodzi o kwestię wdrożenia odpowiednich narzędzi, to oczywiście też zależy od tego, co wynika z pewnego audytu, jakich narzędzi obecnie używamy i czy mamy, że tak powiem kolokwialnie, porządek w naszej infrastrukturze, ale to jest od tygodni w górę. Z racji faktu, że to jest rozwiązania, narzędzia, które odpowiadają na potrzeby tego założenia SASI, Zero Trust, są chmurowe i zwykle są uważane jako taki switchboard pomiędzy nawet różnymi infrastrukturami. Także. No to jeszcze pytanie o AI, bo w zasadzie nasi użytkownicy w organizacji korzystają z różnego rodzaju rozwiązań. Mamy OpenAI, mamy Copilota i tak dalej, i tak dalej. I o ile w Copilocie w wersji korporacyjnej możemy sobie zablokować pewne funkcje, innych niekoniecznie. Czy Zero Trust powinien obejmować również narzędzia AI? Jak najbardziej. Począwszy od weryfikacji i dostępu do takich narzędzi, poprzez trochę bardziej zaawansowane praktyki, chociażby wydzielanie odpowiednich firmowych środowisk pod przetwarzanie naszych danych, zarówno tych wchodzących do jakichś silników, jak i tych, które zostały wytworzone przez dane rozwiązanie. Jeżeli chodzi o podejście Zero Trust od strony tej bardziej kultury, no to przede wszystkim
powinniśmy wdrażać polityki odnośnie to, co możemy w takiej sztucznej inteligencji przetworzyć. No, tak jak wspomniałem, bardziej zaawansowane organizacje tworzą odpowiednie biblioteki informacji, przez które możemy przejść i, że tak powiem, na końcu wytworzyć sobie pewną dokumentację. Na pewno powinniśmy unikać korzystania z takich otwartych, chmurowych rozwiązań i przesyłania tam naszych firmowych danych. Tutaj moglibyśmy być też bardzo granularni, jeżeli chodzi o dostęp do takich narzędzi. Nie uchronimy się przed tym, żeby z nich nie korzystać, bo to już jest tak zaawansowane, że ułatwia nam codzienną pracę. Ale tak jak mówię, jeżeli chodzi o kwestię tą ludzką od strony kultury, przede wszystkim uważajmy, co tam wrzucamy. Jeżeli chodzi o stronę firmową, poleciłbym założenie sobie oddzielnych środowisk do takich rzeczy i oczywiście wdrożenie Zero Trust, jeżeli chodzi o to, kto ma tam dostęp, z jakimi danymi, co zostaje wytwarzane i też czy mamy odpowiednio zabezpieczone to środowisko pod kątem wycieku danych, bo to też może się wydarzyć. Wspomniałeś, że to sformułowanie Zero Trust zostało po raz pierwszy użyte przez Gartnera w 2019 roku. Dlaczego akurat wtedy? Coś się wtedy stało? To jest dobre pytanie. Nie jestem w stanie ci na nie odpowiedzieć. Ja mogę jedynie powiedzieć, że Gartner jest takim, zresztą myślę, że środowisko IT dobrze kojarzy Gartnera, jest takim prekursorem, jeżeli chodzi o te nowe trendy i wytycza, że tak powiem, nowe kategorie rozwiązań, podejść, polityki i tak dalej. A to nie jest też tak, że kiedyś tam, powiedzmy w takim bezpiecznym średniowieczu, czyli tam 20 lat temu, organizacje bardziej skupiały się na tym, żeby zrobić takie wysokie mury, takie zasieki przed firewall, tak, przed zewnętrznymi atakującymi, tak? Tak było. A teraz to jest bardziej wypośrodkowane, że i ci atakujący z zewnątrz są groźni, ale też ci z wewnątrz pracownicy. Prawdopodobnie tak. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat trochę opieraliśmy się na tej architekturze tak zwanej castle and moat, o której po części o niej wspomniałeś, czyli że traktujemy to, co mamy powiedzmy w piwnicy, w biurze jako świętość i wszystko, zabezpieczamy wszystko, co jest, że tak powiem, wokół tego. I to było założenie full trust, powiedziałbym. Okay. Ponieważ w momencie, kiedy zostałeś zweryfikowany, miałeś dostęp do wszystkiego. Tak jak rozmawialiśmy wcześniej z Łukaszem, że możesz nawet być zmuszony do tego, żeby komuś dać dostęp i w tym momencie dostajesz się do całej sieci. Zresztą już w 2013 roku, wczoraj trochę poczytałem przed naszym spotkaniem, był taki, i to nie był atak, to było zdarzenie związane z jedną z dużych sieci handlowych w Stanach, gdzie użytkownik, kontraktor z zewnętrznej firmy zajmującej się serwisowaniem systemów do klimatyzacji dostał się do wszystkich informacji firmy i wykradł dane z kart. Także to jest obrazowanie tego, co się działo. I widzisz, to jest 2013 rok, nie? Czyli już wtedy zapalały się te lampki. Dobra, no przecież otwieramy drzwi tak naprawdę do wszystkiego. Prawdopodobnie masz rację, ale tutaj znowu zahaczamy o temat SASI, bo z kolei SASI powstało jako odpowiedź na zmieniający się świat, czyli połączmy Zero Trust i SASI, praca zdalna, bring your own device, czyli przynoszenie waszych urządzeń, z których korzystacie, iPhony, tablety, komputery. O wielu przykładach opowiem jeszcze pewnie. Widzę, że nie możesz się doczekać później. Już tego drugiego odcinka. Za chwilę będzie, spokojnie. Strasznie mi się w ogóle podoba, jak Lech mówi, że rozmawiał z Łukaszem i w zasadzie... Ja też nie wiem, z którym... pytanie, w sensie, którym Łukaszem? Tak, to jest, Kurczę, to jest nie umówiliśmy się wcześniej. Uniwersalna odpowiedź, jeżeli chodzi o nas obu. A ja tak sobie przemyślałem pewne rzeczy w trakcie naszej rozmowy i wychodzę z takiego założenia, popraw mnie, Lechu, jeśli się mylę, że zmieniła się forma ataków na przestrzeni lat, bo być może z tego wynika też podejście trochę Gartnera, bo to, o czym ty wspominałeś, Łukasz, te firewall i tak dalej. Ja pamiętam jeszcze czasy, o Jezu, powiedziałem, jakbym miał nie wiadomo ile. Właśnie. Ale trochę dłużej ciebie tutaj pudrowano, więc może... Być może było to wymagane.
kiedy byli atakujący, były te pierwsze wirusy, tak, zawirusowywały komputer i już tam nic nie mogłeś zrobić, musisz tam przelać pieniądze i finał. Mam wrażenie, że to się w dużym stopniu już trochę pokończyło i teraz największym problemem jest to, że ten brak edukacji może być gorszy, bo możesz komuś puścić pieniądze nieświadomie, mając wrażenie, że to jest tak uczciwa osoba, tak? Kupujesz kolczyki, a de facto to już pieniędzy już nie masz. Zdarzało się, że CFO przelewał dużą sumę pieniędzy, ponieważ stwierdził, że dzwoniła do niego asystentka i to zleciła, a to był głos wygenerowany, nie? Więc tutaj macie jak najbardziej rację. Dlatego pytaliście się wcześniej o to, czy zostaną stworzone pewne bazy ze wszystkim, co może być zweryfikowane jako zaufane. Moim zdaniem nie, bo to będzie coraz bardziej szło w stronę taką socjotechniczną, psychologiczną i to zostaniemy wszyscy, już jesteśmy tym dotykani, bo zwykle, wiecie, te ataki są wykorzystywane w takich momentach, kiedy jesteśmy pod jakąś presją, kiedy tak naprawdę nie mamy tej uwagi. No i tak jak mówiłem, moim zdaniem nie powinniśmy się tym przejmować jako ludzie, bo popełniamy błędy, ale powinniśmy się skupiać na tym, jak możemy temu zapobiec, czyli nie adresować tylko tych kwestii kulturowych, ale też narzędziowe i dać naszym pracownikom, czy też nam samym w życiu prywatnym jakąś takie zabezpieczenie w formie czegoś, co pomoże nam powiedzieć, hej, słuchaj, to jest dziwne, podejrzane, nie? Przepraszam, szybkie pytanie. Czy uważasz, że firmy powinny brać odpowiedzialność za to, że nie ostrzegły użytkowników przed na przykład danym atakiem, że mogą zostać zaatakowani? To przykład tego banku. Uważam, że powinny. Ale też nie chcę mówić tak jakby za wszystkich. Mamy na ten moment tak rozbudowaną kwestię komunikacji na temat tego, co się dzieje. Jesteśmy w stanie tak dynamicznie podać wam ataki, i nie mówię tutaj o naszej organizacji, ale generalnie internet, dostęp do danych, podać wam, co się dzieje na świecie, że praktycznie jesteście w stanie się dowiedzieć o tym natychmiastowo i uważam, że powinniśmy dostać chociażby maila z tym, że słuchajcie, dzieje się coś takiego, jest to całkiem nowy sposób ataku, zwróćcie uwagę na to, co będzie się działo. U mnie personalnie, tak jakby w firmie, która oczywiście ma trochę inną charakterystykę, bo to jest cyberbezpieczeństwo, ale dostajemy takie ostrzeżenia, no i mogę wam powiedzieć, że ja byłem może nie atakowany, ale dostałem maila rzekomo od naszego CEO, który mnie prosił o różne rzeczy i teraz chwilę przed tym dostałem ostrzeżenie, że coś takiego się dzieje. Aha, Jedyne, co mnie uchroniło też jeszcze oprócz tego ostrzeżenia, to fakt, że jestem dużo poniżej w hierarchii od naszego CEO i nigdy to się nie zdarza, że pisał do mnie bezpośrednio. W tym procesie wdrażania polityki Zero Trust, na podstawie twojego doświadczenia, na podstawie twoich obserwacji, jakie są takie najczęstsze błędy w firmach, w organizacjach, które doprowadzają do tego, że albo finalnie ten proces się nie powodzi, albo jest dodatkowo wydłużany przez jakieś tam błędy. Co byś tutaj wymienił? Wiesz co, prawdopodobnie nie podam nic odkrywczego tutaj, ale po pierwsze nie podchodźmy do Zero Trust jako do buzzwordu, bo on stał się trochę buzzwordem i właśnie nie wszyscy potrafią zrozumieć, na czym to podejście polega i zwłaszcza, że to jest, widzisz, podejście, to musimy sobie to robić na czynniki pierwsze i co tak naprawdę nam to da. Po drugie, powiedziałbym coś bardzo uniwersalnego w ogóle w całym środowisku IT, czyli spotkajmy się razem z częścią biznesową i z częścią techniczną w organizacji. Zróbmy sobie audyt tego, co mamy obecnie, co nam stwarza problemy, ale też wytyczmy sobie pewne cele biznesowe w tej całości, które przyniosą nam realne korzyści z tego. Jeżeli chodzi o już procesy, to skupmy się, albo inaczej, może też, jeżeli nie wiemy tego, zdefiniujmy procesy, które są dla nas najważniejsze, jakieś topowe. Często od tych procesów zależy funkcjonowanie całej firmy, więc zacznijmy od tych najważniejszych. Oczywiście na tych najważniejszych możemy oprzeć też pierwsze etapy wdrożenia, żeby zobaczyć, jak to wygląda. To, co jest bardzo ważne, to skupmy się też na politykach biznesowych, czyli określmy je bardzo dokładnie, kto, jakie dostępy, do jakich danych i tak dalej, bo często błędy są trywialne, czyli daliśmy wam za duże, za szeroki dostęp, tak? I to niekoniecznie, że tak powiem, to będzie do wykrycia,
tylko że to wyjdzie po jakimś czasie. Pytanie, czy coś się z tym nie stanie. Konfiguracje mogą zostać później sprawdzone, ale te kwestie biznesowe muszą zostać określone już na czy to pierwsze początkowych fazach. Te pierwsze spotkania są jakby kluczowe dla konfiguracji tych polityk dostępowych i tak dalej, i tak dalej. Jak coś źle jakby ustalimy na tych początkowych spotkaniach, no to później może to się odbić. To znaczy ustalić możemy całkiem sprawnie. Pytanie, czy, że tak powiem, na kolejnych etapach wdrażania tego Zero Trust będziemy się do tego dostosowywać. Nie ukrywam też, że to powinno być sprawdzane na bieżąco. Te polityki biznesowe, żeby stwierdzić, czy, że tak powiem, po pierwsze, czy jesteśmy, że tak powiem, podążamy za naszą compliance. Wybaczcie mi angielskie słowo, ale nie byłem w stanie teraz polskiego znaleźć. A po drugie, no wiecie, to środowisko pracowników też jest dynamiczne, także tu jest bardzo kluczowa kwestia odpowiedni dostęp dla odpowiednich osób do lokalizacji i też sprawdzanie, czy jesteśmy up to date z tym. Jaką jedną złotą radę dałbyś firmie i organizacji, która rozważa wdrożenie Zero Trust? Tak ogólnie, zamykając powoli wątek. To jest szerokie pytanie. Jedną, tak? Jedną. Mówmy się, że jedną. Ja bym chyba wrócił do tego pożenienia kwestii technicznych z biznesowymi. Usiądźcie razem, zastanówcie się, jak wam to uprości, uelastyczni pracę pod kątem technicznym, a pod kątem biznesowym, jaki uzysk może to przynieść też, jeżeli chodzi o potencjalny zwrot z inwestycji. Bo bezpieczeństwo to jest jedno, uproszczenie architektury też, a drugą kwestią w dzisiejszych czasach jest, nie ukrywam, też ta kwestia biznesowa, bo to rzeczywiście jest trochę rewolucja, jeżeli chodzi o to, jak pracujemy, skąd pracujemy, na czym pracujemy i tak dalej. Więc nie ma co ukrywać, że zarówno taki dobrostan naszych pracowników, elastyczność pracy, jak i też uproszczenie procesów, przyspieszenie ich jest ważne pod kątem, że tak powiem, widzenia sensu w tym podejściu Zero Trust. A wiecie, jakie jest przeciwieństwo Zero Trust? Małżeństwo. Miałem dokładnie... Wybacz, że się nie zaśmiałem, ale już wcześniej się śmialiśmy. Dobrze, tym samym zakończyliśmy wątek Zero Trust i musimy teraz odsłonić karty i odpowiedzieć sobie na pytanie, które zadaliśmy Lechowi na samym początku. Tak jest. Pytanie, jaka jest poprawna odpowiedź? Jak myślisz, czy odpowiedziałeś poprawnie? Mam nadzieję. To przypomnijmy pytanie. Oczywiście. Która instytucja publiczna jako pierwsza oficjalnie zaleciła wdrożenie Zero Trust? A NATO, B NSA, C NIST, D Unia Europejska. Odpowiedziałeś Unia Europejska, czyli źle. Odpowiedź poprawna to C, NIST. W 2020 roku NIST opublikował dokument Oficjalne ramy Zero Trust Architecture i byłeś blisko, bo w Europie podobne wytyczne pojawiły się w ramach strategii EU Cybersecurity Strategy i NIST 2, ale nie zawierały pełnego modelu Zero Trust. Także nie otrzymujesz od nas nagrodę, a mieliśmy przygotowaną. Zabiorę kubek. Mamy nadzieję, że wyjaśniliśmy sobie już całą tematykę dotyczącą Zero Trust, tak. Bo w następnym odcinku będzie jeden z tematów, który uwielbia Lech, czyli SASI. I ten odcinek pojawi się już wkrótce. Bardzo miło się z tobą rozmawiało, Lechu. Dziękuję za zaproszenie, za wproszenie się. Proszę bardzo. A my, drodzy odbiorcy, słuchacze, zachęcamy was do przede wszystkim edukacji w kontekście chociażby ufania temu, kto jest po drugiej stronie komputera, laptopa, smartfona, by nie kupować komuś kolczyków niepotrzebnie i być bezpiecznym w sieci. Z naszej strony to wszystko, bo warto jeszcze wcześniej nas subskrybować. Jeśli słuchacie, oglądacie nas na YouTubie, to koniecznie nas subskrybujcie, dajcie kciuk w górę, dzwoneczek, zobaczcie, co tam napisaliśmy w opisie, bo tam prawdopodobnie więcej materiałów edukacyjnych o firmie Zscaler, o nas, o Integrity Partners, o naszym kanale. No i dajcie znać w komentarzach, czy ten odcinek wam się podobał. Dokładnie.
Dziękujemy serdecznie. Dziękuję. Do zobaczenia. Dzięki, do Cześć. zobaczenia.